Dzień dobry menadżerowie, witam serdecznie w specjalnym odcinku SM News, który będzie poświęcony omówieniom szczegółów dotyczących zmian, które zaplanowaliśmy i które w zasadzie wdrażamy od 50. sezonu. Jedną z tych zmian, a w zasadzie dwie zmiany główne, flagowe, o których opowiadaliśmy już wcześniej, czyli zmienna forma oraz możliwość przebudowy toru pod względem nawierzchni oraz długości. Pora na szczegóły w tym odcinku, natomiast zanim do tego przejdziemy, to wrócę jeszcze do takiej zmiany, którą wdrożyliśmy wcześniej, a mianowicie menadżerowie, którzy posiadają konto Supporter oraz menadżerowie, którzy posiadają konto Premium, biorą udział obligatoryjnie w zawodach IPS czy turniejach par. Natomiast był problem z przydziałami, ten problem został wyeliminowany. Chciałem o tym zaznaczyć, dlatego że on był złożony, czasochłonny, pracochłonny, natomiast finalnie udało nam się go wyeliminować i zrealizować. Także dzięki za cierpliwość, i także dzięki za to, że informowaliście nas o tym, że takie problemy występują. Natomiast jeżeli chodzi o przebudowę toru, o możliwość przebudowy toru, o tej zmianie, no właśnie wspominaliśmy wcześniej. Przebudowa toru będzie możliwa pod względem długości oraz nawierzchni raz na 15 sezonów, czyli jeżeli wchodzi nowy menadżer do gry, na początku wybiera sobie nawierzchnię, długość, to od razu będzie miał te pierwsze 15 sezonów szansę na to, żeby przebudować swój tor pod względem długości czy nawierzchni. Myślę, że dla nowych menadżerów jest to istotne, dlatego że wielu z nich wybiera normalną 350, natomiast później z czasem dochodzi do wniosku, że może warto byłoby tor przebudować pod względem nawierzchni czy długości, no i dlatego też taka możliwość. Oczywiście ona będzie również dostępna po jej wdrożeniu, czyli od 50 sezonu dla każdego menadżera, który jest obecnie w grze. Pamiętajcie proszę, że taka zmiana będzie możliwa raz na 15 sezonów. Jeżeli chodzi o koszt za wirtualną kasę, którą mamy w grze, tutaj przy tej okazji pokazuję, że mamy taką opcję jak pomoc, można ją rozwinąć, przeczytać najważniejsze informacje dotyczące danego modułu i przenieść się bezpośrednio do przewodnika, aby przeczytać szczegóły właśnie dotyczące danego modułu, czy też informacji w grze. Koszt będzie uzależniony od tego, na którym poziomie jest nasz stadion, czyli jeżeli jesteśmy na poziomie 4, to koszt przebudowy toru pod względem długości i nawierzchni, i tu od razu zaznaczę, nie ma to znaczenia, czy będzie to i długość i nawierzchnia, czy jedna tylko z tych opcji. Koszt będzie zawsze taki sam i zawsze możliwy raz na 15 sezonów. Koszt będzie wynosił tyle, na jakim poziomie jesteśmy, czyli na poziomie 4 4 miliony, na poziomie 11 20 milionów. Natomiast jeżeli jesteśmy na poziomie 15 z naszym stadionem, koszt za każdym razem będzie wynosił 75 milionów złotych wirtualnej kasy w Speedway Manager. Oczywiście dodatkowo opcja będzie dostępna w sklepie, w zasadzie ona już jest dostępna tutaj w opcji Stadion. Po jej kliknięciu od razu zostaniemy przeniesieni właśnie do sklepu, gdzie mamy informację o możliwości tej zmiany. Ona będzie po jej wykonaniu zablokowana i dostępna po 15 sezonach. Myślę, że to chyba temat wyczerpany? Nie, jeszcze nie. Chciałbym tutaj jeszcze dodać i zwrócić uwagę na jedną kwestię. Wejdźmy sobie do adeptów, powiedzmy mamy zawodnika, który ma nawierzchnię ulubioną grząską. Ano dlatego, że nasz stadion oczywiście ma nawierzchnię grząską. W momencie, kiedy my przebudujemy ten stadion, nasi zawodnicy, nasi wychowankowie, których obecnie mamy w zespole, im ta ulubiona nawierzchnia się nie zmieni. To będzie tak, jakbyśmy kupili zawodnika z listy transferowej. Jeżeli miał grząską, to jemu grząska nawierzchnia pozostaje już do końca jego kariery. Zatem jeżeli przebudujemy stadion z grząskiej na twardą, automatycznie nasza nawierzchnia toru będzie w tym momencie twarda. Nasi adepci, a w zasadzie kandydaci, których otrzymamy albo których możemy sobie tutaj kliknąć z tak zwanej szkółki Sławka Drabika, wówczas ci kandydaci będą mieli tą ulubioną nawierzchnię, już tą nową, którą wybraliśmy po przebudowie, czyli twardą. Mam nadzieję, że to jest temat jasny, nie za bardzo go skomplikowałem i możemy przejść do kolejnej zmiany, a kolejna zmiana to zmienna forma. Słuchajcie, podobnie jak w przypadku morale, które spada, jeżeli nasi zawodnicy nie jadą w meczu ligowym, natomiast jeżeli w tym meczu ligowym jadą, to morale wzrasta. Morale także wzrasta na początku sezonu, w momencie kiedy wysyłamy naszych zawodników na obóz. Bardzo podobnie będzie ze zmienną formą, a mianowicie zmienna forma będzie spadać u zawodników w momencie, kiedy ci zawodnicy nie będą jechali w meczu ligowym.
Natomiast kiedy będą jechali w meczu ligowym, ale także kiedy będą jechali w treningu punktowanym, w zawodach takich jak IPS czy turnieje par, czyli w każdych zawodach takich oficjalnych w naszej grze, będzie ta forma wzrastała. Forma nie będzie wzrastała w przypadku sparingów czy meczy punktowanych, natomiast w każdym innym przypadku forma będzie wzrastać. A więc pamiętajcie, spada w momencie, kiedy nasz zawodnik nie jedzie w meczu ligowym i wzrasta w momencie, kiedy nasz zawodnik będzie jechał w zawodach oficjalnych. Ta zmiana jest wdrożona do wersji brytyjskiej, a więc na Speedway Manager UK już możemy obserwować, jak zachowuje się, jak działa zmienna forma. Mogę Wam tutaj pokazać na przykładzie swojego klubu, który prowadzę między innymi właśnie dla testów. No jest zawodnik od 3 kolejek, tutaj nie jeździł w meczu ligowym, pojechał chyba w jednym, w 2 nie pojechał, brał udział w treningach punktowanych, ale nie jechał w turniejach par ani w IPS-ach. Co do zasady, jeżeli chodzi o zmienną formę, to w momencie, kiedy zakończy się sezon, wiadomym jest, że forma zawodników spada w dół, natomiast my będziemy mogli tą formę odbudować poprzez trening, obóz przygotowawczy. Jeżeli wysyłamy zawodników na obóz przygotowawczy, forma wtedy wzrasta. Natomiast ona może wzrosnąć po obozie przygotowawczym maksymalnie do poziomu 98. A więc, żeby dojść do poziomu 100%, tak jak do tej pory będzie trzeba tą formę tym zawodnikom zbudować. Ona właśnie będzie budowała się poprzez udział w zawodach ligowych, a więc na początku sezonu będzie czas na to, aby zbudować formę. Natomiast w trakcie sezonu myślę, że ta zmiana doda smaczku, trochę rywalizacji. W momencie, kiedy będziemy mieć zawodnika, który regularnie nie jeździ, ta forma będzie spadać, jego morale również, co będzie w sumie wpływało na jego wyniki i na jego rezultaty. Natomiast ze zmienną formą myślę, że chyba tutaj temat wyczerpałem. A propos obozu, jest jeszcze jedna ważna kwestia. Jeżeli trafi się walkover, ta forma nie ulega zmianie. Doszliśmy do wniosku, że nie będziemy tutaj karać drużyny, która jest poszkodowana ze względu na walkover. Wystarczy, że jest poszkodowana samym faktem, że zawodnicy nie jechali, czyli nie robili sobie doświadczenia. Więc kiedy będzie walkover, ta forma nie będzie ulegała zmianie, czyli nie będzie minus. Ale to tylko i wyłącznie w tym przypadku. W każdym innym, tak jak powiedzieliśmy, kiedy zawodnik nie pojedzie w meczu ligowym, forma spada. Co oznacza, że on pojedzie w meczu ligowym? To oznacza, że przynajmniej pojedzie w jednym biegu. Nawet jeżeli to będzie defekt albo wykluczenie, ta forma jednak zostanie na tym samym poziomie. Z pozostałych zmian, które myślę, że są istotne, a które są powiązane między innymi właśnie ze zmienną formą czy też morale, to widoczność morale oraz formy zawodnika, który będzie wystawiony na listę transferową. Ta informacja pojawi się tutaj poniżej. Natomiast będzie to widoczne będzie to widoczne dla graczy, którzy posiadają konto supporter, podobnie jak widoczna jest informacja dotycząca najwyższej oferty. Tak samo tutaj będzie widoczne morale oraz forma. I ta zmiana również wchodzi od 50 sezonu. Menadżerowie, to co jeszcze przygotowaliśmy dla Was od 50 sezonu, to dokładamy w boksie po kredzie dodatkowy, szybki przycisk transfery. Doszliśmy do wniosku, że jest on potrzebny, zwłaszcza w pierwszych dniach, nawet tygodniach sezonu, bądź dla nowych menadżerów, którzy pojawiają się w grze, tak aby mogli od razu na tą listę transferową wejść, zobaczyć, i też zorientować się, co tam tak naprawdę się dzieje. No i zmiana, która będzie ostatnia, o której na samym końcu opowiem, a w zasadzie dotyczy głównie nowych menadżerów. Myślę, że fajna, a mianowicie w tym momencie zawodnicy, których otrzymamy, kiedy zakładamy sobie klub, będą mieli już dodane doświadczenie, odpowiednio, o ile się nie mylę, 30, 50, 40 albo 40, 50, 30. W każdym bądź razie nie będą zaczynali od zera. Ma to na celu pomóc w wyrównaniu rywalizacji, tak aby ci menadżerowie też zauważyli, poczuli, że kiedy pojawia się nowy zawodnik, że zawodnicy, których mam od samego początku w swoim klubie, są wartościowi. Wydaje mi się, że to wszystkie zmiany, które chcieliśmy albo które chciałbym omówić, oczywiście w imieniu zarządu, ekipy oraz Speedway Managera. Oczywiście pozdrawiam Was wszystkich, dziękujemy Wam za dotychczasowe wsparcie, za wyrozumiałość i za to, że jesteście z nami, za to, że chcecie rywalizować i dobrze bawicie się w Speedway Manager. Zatem zapraszamy do 50 sezonu. Dzięki, pozdrawiam, cześć!